Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku ze Starfielda. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. Kontynuujemy. W ostatnim odcinku gadaliśmy sobie z tym ziomeczkiem. Teraz tak, tu mamy dalszy ciąg jakby tego pomieszczeń, więc... Nie. No to po co mnie zaczepiasz, ty piaro? A coś ci się nie podoba? Ja mogę wchodzić wszędzie, kurwa. Czaisz? Sorry, I'm busy at the moment. Ten kurwa gościu. Ja mam dostęp wszędzie, mogę robić co mi się podoba, oprócz okradania. David Copperfield? Okej. No teraz to mnie zaskoczyli. Safe. Bardzo trudny safe, dobra. Ja nie otworzę, no jak ja nie otworzyłbym sejfu? Pokombinujmy. Są 4 obok siebie nawet. Patrzę na kolejny poziom, jak otworzyć. Bo teoretycznie mógłbym to pierdolnąć tym, nie? Tym potrójnym. Tutaj pojedynczy zrobić. I chyba trzeba tak właśnie to wykonać. Dobra, ten jest opcjonalny do zrobienia w tym miejscu. Czy to się spina w jedną całość? Tak. I 2 takie. Dość blisko siebie. Bardzo trudny zamek, mówicie? Łatwiutko. Ale oczywiście nie bierzemy stąd nic, po prostu potrzebowałem. Ale ja tylko otworzyłem. Byku, nic nie zabrałem. No właśnie. Nic stąd nie ukradłem. Komputer też ci schakuje, ziomuś. No i co z tego, że mnie przyłapano na majstrowaniu przy zamku? Nie uciekam. Panie władzo. Bez problemu. A level naszego tutaj... naszej tutaj postaci oczywiście idzie do góry. O, tylko żeś tam je wypierdolili gdzieś teraz, że chuj wie gdzie byłem, tak? Ty, a w sumie jakbym wczytał. Cofnijmy sobie. Dajmy sobie szybki zapis. Ej, ale to jest dziwne, bo nie okradam, tylko otwieram. A to jest kurwa różnica. No i kto mnie kurwa widzi? Zamknijmy drzwi. Teraz jestem w ukryciu. No i chuj. Jak tylko zaczynam majstrować, to od razu się robię zauważony.
O, teraz jestem dalej w ukryciu, dobra. No i pięknie. Można, można. Włamałem się do kompa, włamałem się do sejfu. Szukałem przed chwilą tego. No dobra, nieważne. Ale 2 zamki zrobione. Okej, jesteśmy teraz na piętrze, które się nazywa coś z G związanego, z tego co tu widzę. G tu jest. To pewnie to. No to Keltkop? Keltcorp. Siemano! Co mi powiesz, Poniusiu? Again. Look, you can tell Mr. Okadibo that I'm doing everything I can. Blood from a stone, if you'll pardon the expression. But in your... Wait a minute. Have I screwed this up again? Oh, damn. You aren't here about Mr. Okadibo's debt to Kelkor. Oh, this is so embarrassing. Let me start over. My name's Clover McKenna, but you can call me Chloe. Sorry for me outburst. I'm not sure. I think he's afraid that I won't be here, and he'll have to deal with my father. Someone who has a lot less patience than I do. Just a few weeks ago, he paid some poor fella to come up here and request a bit more time to pay back his debt. That's why I snapped at you like that. I thought he'd done it again. You're absolutely right. I was very unprofessional. This mess with Mr. Okadibo over at the Neon Mining League has really thrown me off my game. It's a shop over in Akuchi Market. You know, the plaza next to Ryujin Tower? They sell all sorts of mining supplies and raw materials. It's a fine little shop, well stocked and immaculate. Mr. Okadibo is the owner. He's a lovely, lovely man, but his aspirations are one grav jump longer than his business instincts. Normally, yes, but in this case, Mr. Okadibo has put me in a real bind. Mr. Okadibo owes a substantial debt to Keltkor. I've given him more than enough time to try and come up with the money, but my father's patience is running out. Frankly, I don't know how much longer I can stall. For now, but let's not mistake my position for what it really is. A test set out by my father. He's set to retire in a few years, and I'm his only next of kin. But I'm guessing he's not sure if I'm ready to take over the company. So he shuttles me out here for 2 reasons. 1, to flash a friendly face for our clients he flies out here as a perk. And 2, gets his firebrand of a daughter as far away from him as possible. He's a real piece of work. Because my father has a ridiculous sense of humor, and I can't stand the name Clover. I mean, seriously, Clover? Our family's Irish, for God's sake. I don't think he could have possibly been more on the nose with that name. Ha ha, very funny, Dad. Niall? Oh, he's the CEO of Keltcorp. The whole blessed thing. If you asked him, he'd claim he started the company with next to nothing and built it into a megacorp in under 30 years. Truth is, he tends to forget the multi-million credit trust he tapped into as a crutch. But that's my father for you. We're a tech company that primarily specializes in mining operations. We handle everything from individual standalone units to fully engineered outpost systems. Basically, if it's made of rock, our gear chews it. Might not be as glamorous as some of the other corps in this building, but it pays the bills. You'd be willing to help out. That's awfully kind of you. No, you've got it all wrong. Saburo, Mr. Okadibo, he's one of the nicest people you'll ever meet, especially in this city.
He really needs help, but he's too proud to accept any money from me. Maybe he'd listen to someone like you? That is a rather personal question, and I would prefer we kept things professional, if you don't mind. Oh, that'd be splendid. Just amazing. If you can get his debt off my conscience, I'd be grateful. It's been on my mind so much I've been keeping a diary. And don't worry about payment. I guarantee you won't be disappointed. McKenna always keeps that promise. When he opened the shop, he outfitted it with equipment from our company. Spent a bundle of cash he didn't have. Obviously, business hasn't been going well, because he's fallen way behind on his payments. Opening a mining business on a world almost entirely covered in ocean probably wasn't the most savvy of business plans. I suppose he intended to cater to travelers that were passing through our system. But it's clearly backfired. A poor man. Tough city. You watch yourself out there. Okej, paniusiu. Ładne kamienie. Czyli firma górnicza mówisz, tak? Dobrze. Zacznie pikać, nie? A nie, dobra. Spoko. Jak cię gonią terminy, to rób swoje, no. Ja się tylko tutaj rozglądam. Szukam jakichś sejfów do otwarcia i temu podobnych rzeczy. Muszę przyznać, że ten interes z Saburem nie daje mi spać po nocach. Rozumiem, dlaczego zaczyna go to męczyć zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Saburo to dobry, honorowy człowiek. Duma nie pozwoli mu przyjąć moich pieniędzy, ale nie porozumiem, że gra jest ustawiona. Nawet w lepszych czasach zmienne stopy procentowe mają na celu cię przytłoczyć. Chcę go tylko potraktować uczciwie. Nie wierzę we wszystko, co siedzi mu w głowie, ale wierzę w niego. Potrzebuję partnera finansowego, który będzie w stanie go pokierować. Kogoś, kto będzie chciał dla niego jak najlepiej. Ze względu na moją pozycję może wystąpić konflikt interesów. Pomijając moje uczucia, naprawdę chcę mu pomóc. Pamiętajcie, drodzy widzowie, jak już będziecie, część z was jak już będzie dorosła za jakiś czas, bo niektórzy możliwe, że już są. Pamiętajcie, najpierw zaróbcie i coś sobie kupcie za te pieniądze, niż bierzcie kredyt, a potem żałujcie, że przepierdalacie pieniądze na to zjebane, kurewskie, polskie państwo. Pamiętajcie o tym. W tym kraju nie opłaca się nic brać na kredyt, bo tylko pompujecie kasę do banków. Dobra, mamy tak. Mamy kompa, którego trzeba by zhakować. A tu mamy safe, który trzeba by byłoby otworzyć. Tylko że cały czas nie widać. Więc zapisujemy. Jesteśmy w ukryciu, więc otwieramy go. Dobra. Nikt mnie nie przyłapał na tym otwieraniu. Teraz tu. Dobra. Tu też jesteśmy w ukryciu. No i dobra. Nie ma problemu, paniusiu. Już cię zostawiam. 11/30. Dobrze, 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 dobrze. Ale nie mamy punktu umiejętności do wydania, na razie nie mamy. Dobrze. Okej, zamki są porobione. Możemy lecieć na kolejne piętro.
Z tą paniusią już pogadaliśmy, dostaliśmy kolejnego questika. Jesteśmy tu, więc siedziba korporacji Strond Eklund teraz czeka. Witaj. Okej. Postaram się im nie przeszkadzać. Witam Państwa bardzo serdecznie. Kawusi? Jebać kapusi. I'm afraid I'm always in the middle of preparing for the next... Oh. Interesting question. Neon is the ultimate playground for people who have money. And that means we exhaust ourselves sabotaging each other. It's fun, but a huge waste. Stroud Eklund as a company doesn't believe in restraint, but sometimes I wonder if Neon's lack of a moral authority isn't hurting everyone. Even us. Originally, both the Stroud and the Eklund corporations made consumer goods. Anything and everything a person could want. But after my husband and I married and merged the companies, we decided to make our mark on interstellar travel. And now the brand is nearly synonymous with starships. I still get questions from reporters wanting to know just how we pulled that transition off. And my answer is always the same. Money solves everything. Well, I should hope so. He and I are very famous. Not sure if those Varun zealots live in space or got separated from their home planet or what. They scavenge. Pracownik, jakieś sejfy? Komputery? It's an honor to be a part of the Stroud Eklund team. You don't need to wear your helmet in here. You know that, right? No time to chat. No dobra, nie masz to nie masz. Great. O kurwa, otwarty był. Otwarty był, fuck. Gdzie jest ta rzecz, co ja podpierdoliłem? Powinna być zaznaczona. Chyba, że pieniądze zajebałem. No cóż. Panie władzo, nie chciałem nic ukraść. Było przypadkiem, a w ogóle to z nikim nie można pogadać. Chyba, że ona jak teraz usiada, to można z nią pogadać. If you want to talk, I could talk spacecraft. Are you gonna let me? Dobra, wal się na ryj. Jedziemy na kolejne piętro. Chujowa firma. Wypierdalać. Jak tak traktujecie klientów potencjalnych, to się bujajcie. Akwarium na biurku, 140. Siema. Szkoda, że nie można tego użyć. Hello. Welcome to Xenofresh. The pride of the Free Star Collective has given Xenofresh Fisheries the sole right to fish chasm bass and use it to produce Aurora. If you care to sample some yourself, we have it for sale at the famous Astral Lounge. Although Aurora is our flagship product, we also produce a line of delicious seafood products as well. Xenofresh is the best place to work in Neon, hands down. The pay is good, the hours are respectable, and the company's profits are skyrocketing. We're fortunate that Administrator Bayu dedicates his time and brilliance to see our company excel. Thank you for visiting Xenofresh Fisheries. Nie ma problemu, mam nadzieję, że jakiś safe macie zamknięty tym razem, z którego będę mógł sobie wyciągnąć expa, a nie jakieś pieniądze, których nie chciałem. If you're looking, are you lost? Wiem, gdzie jestem. I don't really have time to talk, so make it quick. You're not a plate of croissants. Croissants. I had commissioned a special order of baked goods for our next board meeting. It's called sarcasm. Read the room, for God's sake. If you aren't delivering the food that I ordered, then why don't you simply say so? That
foolish girl up front must have allowed you back here. I'm going to have a bit of a chat with her later. Look, I'm really quite busy. If you're not here on Xenofresh business, I'm going to have to ask that you leave. My name's Libby Groth, and I am the CFO of Xenofresh Fisheries. And since I answer directly to Administrator Bayou, I hope you aren't here to cause any sort of trouble. The last thing I need right now are more protests and complaints to deal with. Everything under the sun, from unfair business practices to reported bad working conditions to the price of Aurora. We're the #1 most successful corporation on Neon, so we're obviously a huge target of opportunity for slander and false accusations. Everyone's looking for a free handout or a tiny piece of the massive success that we've accomplished. Well, I'll tell you the same thing I tell them before I have them escorted out. It's not going to happen. Not on my watch. Well, this has been a delight. We must do it again sometime. No dobra. Mogę to ukraść, ta. No ale nie będę tego kradł. Wolałbym, żeby ten save był zamknięty jednak. What? I'm working here? No tak ni chuja bym powiedział, że pracujesz, Want wiesz? to talk, you'll have to schedule an appointment. If you're looking for Aurora, you're in the wrong place. Try the Astral Lounge. A wy jesteście tu kurwa wszyscy niemili, nie? Ale wcale wam się nie dziwię. Też jakbym kurwa pracował w korpo, też bym był takim chujem i zjebem. Każdy, kto pracuje w korpo, ma coś nierówno pod sufitem. Zwiedziłem wszystko? Tak. Dobra, spadamy na następne piętro. To było to, nie? Xenofresh chyba. Tak, to jest X. Ciekawe, czy na ten ostatnie, na to ostatnie piętro da się wjechać. The locals there don't exactly appreciate the tourists. Okej. I co, będziecie do mnie strzelać? Okej, czyli nie będziecie do mnie strzelać. No to git. Ładnie tu. Witam. Welcome to Slayton Aerospace. I'm afraid we aren't taking appointments right now. We're only taking... I'm sorry. We can't help you right now. To se sam znajdę pogawędkę. Tyle. Ciach. Co tu mamy? Toaleta. Kamerze otworzę w końcu kibel i ktoś będzie srał. Bo jak wiadomo, przerwa w pracy na sranko najlepsza. Dla osób, które nie mają żadnych aspiracji do bycia kimś. Dlatego pracuję w korpo. Tu nie mogę wejść? A to jest security. Byku. Zamknąłem sobie to. To se otworzę. O kurwa. Chciałem. Sorry. Włamę się tam. No, to są te same drzwi. Tyk zapisik. Otwieramy. Ciach, ciach, ciach.
I see you've done that before. Dobra, najwyżej mnie stąd wyprosicie. Skubany już tu stoi. Przy drzwiach. Okej. Aha, tu jest tylko podwójny. Ciekawe, czy tu ochrona mnie zaraz stąd wyprosi. This is a private office? Hey, you're not supposed to be here. Just leave, okay? Spokojnie, ja tylko przeglądam. This is a private... Hey, you're not supposed to be here. Gorzej, że tu chodzi strażnik. Ale tu, jak jestem w tym miejscu, to już mu to nie robi różnicy. No dobra. A tu nic więcej nie ma. Just leave, okay? Dobra, dobra, dobra. Spoko. Wyjdźmy stąd. Na tą przestrzeń. Zapiszmy. Teraz otwórzmy sobie te drzwi. Tu nie ma opcji w ogóle niczym innym otworzyć niż tylko tym pojedynczym. Szukam jakiegoś powiązania takiego, żeby można było to jakoś... Te trzy mi zostają. Żeby to można było jakoś otworzyć w najłatwiejszy sposób, nie? Dobra. Zapiszmy. I kończymy. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. Będziemy tam to pomieszczenie zwiedzać już w kolejnym odcinku. A na teraz to tyle. Miłego popołudnia. Wbiję do linku w opisie i widzimy się w kolejnym odcinku o 17:00. Cześć!